Perfekcyjnie wyszkoleni, doświadczeni w boju, weterani gromu świętują 30-lecie istnienia jednostki. Zapraszamy na ostatni odcinek naszego cyklu Grom tworzymy w historię, w którym postaramy się pokazać, że ta najbardziej elitarna jednostka specjalna w Polsce wykracza już tylko poza działania wojenne, ale stała się także zjawiskiem w popkulturze. Aleksandra Schutenberg. I Łukasz Juras-Jurkowski, a z nami goście, weterani gromu, którzy swoją postawą, swoją działalnością, już tą, powiedzmy, na tej emeryturze po uczestnictwie, po działalności w jednostce wojskowej GROM, zajmują się także innymi bardzo ciekawymi rzeczami. Wodzu, Witam. Nawal Witam. i Bisu. Dzień dobry Państwu. Zacznę od panów, od Nawala i od Wodza, a to dlatego, że wy po tym, jak skończyliście działalność w jednostce, zostaliście autorami. Piszecie książkę. To wydaje się takie dość abstrakcyjne, można powiedzieć, bo wojsko, GROM raczej kojarzy się z tą taką muskulaturą fizyczną, z tą działalnością w boju. Tymczasem tutaj ten intelekt też pracuje na najwyższym poziomie. Wodzu, zaczniemy od ciebie. No, szkoda, myślałem, że od Nawala, tak? Byłoby mi łatwiej. Do dzisiaj nie wierzę, że coś takiego rzeczywiście robię, tak? Ale jak się powiedziała, trzeba powiedzieć i B. Także mam już w swoim dorobku kilka książek. To są i podręczniki dla szkół podstawowych i jakieś doświadczenia ze Stadionu Narodowego. Jak będzie chwila, to coś na ten temat powiem. No i moja ostatnia pozycja to jest Zielona Droga, gdzie mówię, opowiadam o jednostce GROM z okazji 30 lat. Ta książka powstała, o początkach istnienia GROM-u, o treningu właśnie strzeleckim, strzelców wyborowych, o pierwszych akcjach, o których wspominaliśmy tutaj, wspólnie realizowanych na terenie kraju i później piszę o tak zwanym życiu po życiu. Bo w jednostce specjalnej, w jednostce GROM pracuje się kilkanaście lat. To tylko weteran, Piotr, przepracował 20 parę, miał szczęście niesamowite, ale normalnie to jest kilkanaście lat pracy. Jest się emerytem, młodym emerytem, trzeba coś ze swoim życiem zrobić. No, życie pisze różne scenariusze, ale fajnie, jak ma się jakąś pasję, jak w coś się człowiek zaangażuje, wtedy jest łatwiej, przyjemniej. No i dodatkowe pieniądze można zrobić, co jest oczywiście niezmiernie ważne. No, oczywiste. Nawala, u Ciebie skąd pasja do pisania książek? Bo ja powiem szczerze, wczoraj wrzuciłem nasze wspólne zdjęcie kanały social mediowe i tam pojawiają się głosy, że mam takie przekonanie, że wielu odbiorców kojarzy Cię teraz bardziej jako autora książek o wojsku, o tych opowiadaniach, niż byłego żołnierza jednostki GROM. U mnie bardzo prosty pomysł na pisanie książek, bo ja bardzo lubiłam książki czytać. A lubię te książki, które są opowieściami ludzkiego życia, wspomnienia naszych powstańców z powstań styczniowego, z powstań śląskich, z powstania warszawskiego. Historie ich życia są takie, że żołnierz, patrząc jak wyglądało polskie życie wojskowe, nasza historia, to jest ciągła walka. I po tych naszych działaniach na wodach Zatoki Perskiej, po działaniach w Iraku, miałem okazję przeżyć przygodę. Przygodą był wyjazd do Belize i przeżycie Basic Jungle Course. A więc jadąc na ten trening sobie wymyślałem, że tyle przeżyłem już w swoim życiu, a czytałem wtedy książki Sergiusza Piaseckiego, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, Piąty etap, czy inne tytuły, które teraz mi się nie nasuwają. Wymyśliłem sobie, że jadąc do Belize będę przeżywał wreszcie coś fajnego w tym naszym wojskowym życiu, bo będzie to przygoda, to będzie dżungla, to będzie ogród botaniczny, o którym zawsze marzyłem, bo te filmy o Wietnamie, książki naprawdę duży ślad zostawiły we mnie. I spisywałem każdy swój dzień sobie spisywałem, robiłem sobie notes. I wracając z Belize, ten notes przeleżał kilka lat i następny wyjazd do Afganistanu i mówię całkowicie szczerze, rzutem na taśmę ten notes ze sobą zabrałem. I mając troszeczkę czasu w Afganistanie, zaczynałem spisywać te swoje wspomnienia. A więc wychodząc na rynek cywilny, szedłem do wydawcy i powiedziałem: macie, książka żołnierza jednostki specjalnej GROM. Wydawcy nie byli zbytnio zadowoleni z tego, co napisałem, bo myśleli, że jak przyjdzie gromowiec, to tam będzie, krew tryskała, trup się ścielał gęsto. Rambo 1, 2, 3. A to była przygoda, marsz po dżungli.
Bisu, akurat w twoim przypadku było nieco inaczej. Ty zostałeś dowódcą jednostki, ale w przypadku generalnie żołnierzy gromu jest taka sytuacja. Jesteście perfekcyjnie wyszkoleni, doświadczeni w boju i nagle ci faceci w wieku 35-40 lat przechodzą na emeryturę. No właśnie i co wtedy? Jak rodzą się te pomysły na nowe życie? Bo to jest zupełnie inne życie. No właśnie, co wtedy? I zacznę tutaj trochę tak przewrotnie. Dlaczego żołnierz gromu, operator gromu jest najlepszym żołnierzem na świecie? Dlaczego? Bo potrafi jednym granatem zabić 7 żołnierzy wroga, zanim wyciągnie zawleczkę. Więc trzeba to w jakiś sposób przenieść już potem, prawda, ten mit, te legendy, te dowcipy, które krążą nawet o nas, po czym poznać żołnierza gromu. Po czym? Sam ci to powiem. Więc to jest też taka konkurencja między jednostkami specjalnymi. Natomiast już tak na poważnie jest pewien problem z tym. Jedni są za tym, żeby pisać, inni są temu przeciwni, bo to jakby nie było zdradzanie pewnej alkowy, tego co robimy na co dzień. Nie o wszystkim zresztą chłopaki piszą i bardzo dobrze. Najważniejsze jest zachowanie umiaru. Nie ma tam zdradzania żadnych technik, taktyk, procedur operacyjnych. Jakieś operacje, jeżeli są opisane, nigdy nie są te tajne rzeczy, które nie powinny światła dziennego ujrzeć, nie są tam podawane. Natomiast jako dowódca ja takiego dylematu nie miałem, bo uważam, że czas najwyższy, aby pokazać to, co Wojsko Polskie robiło, to, co GROM robił w trakcie swoich misji poza granicami państwa. Do tej pory czytamy książki, relacje, opowieści z II wojny światowej czy jakieś dalsze historyczne. Czas najwyższy pokazać tą współczesność, jak wygląda codzienne życie operatora gromu, jak wygląda jego przygotowanie do misji, jak te operacje wyglądają, jak wygląda chociażby to szkolenie w dżungli, które jest nieosiągalne dla większości z nas. Możemy pojechać na wycieczkę, ale nigdy przez tą dżunglę nie przejdziemy, nie przeżyjemy tego, co Nawal tam przeżył. I on zabiera nas w ten świat, pokazuje go od każdej możliwej strony. Jako dowódca uważam, że ważne jest to dla młodych ludzi, dla potencjalnych żołnierzy, którzy będą chcieli zasilić wcześniej czy później wojska specjalne. Ich marzeniem jest na przykład dostanie się do gromu. Mają pokazane, co należy zrobić, jak się przygotowywać. Pokazane to, że grom to jest też przygoda. Dla nas też wszystkich była przygoda życia. Spędziłem tam 25 lat i nie zamieniłbym ani jednego dnia na pracę gdziekolwiek indziej. Więc pokazujemy im, że warto być żołnierzem zawodowym, że warto wejść na tą ścieżkę, a dwa, przejść selekcję i dostać się do takiej jednostki. Wodzu, a pisząc książki, ile w nich jest prawdy, ile możecie napisać i czy jesteście zobligowani jakąś tajemnicą wojskową, nawet przechodząc już na emeryturę, bo przykładowo wojska izraelskie, jednostki specjalne Izraela, to nawet nie mogą powiedzieć, że są w takich jednostkach. No myśmy się odkryli świadomie, upłynęło tak ponad 10 lat, gdzie piszemy o pewnych sytuacjach. Z perspektywy czasu oczywiście możemy pisać. Czy jest prawda gorzka, szczera, prawda do bólu? Moja żona do dzisiaj ma dużo pretensji, że napisałem tak o takich sytuacjach, których według niej nie powinienem napisać, ale my myślę, że inspirujemy, bo na naszych spotkaniach autorskich, jak zobaczymy przekrój osób, to są od osób kilkunastoletnich do kilkudziesięcioletnich, 70-80-latkowie potrafią przyjść, łza się im wokół kręci, bo widzą, co żołnierz polski robi w jakich zakątkach świata. Z perspektywy czasu można powiedzieć, po cholerę myśmy jechali do Iraku. Nikt się tam nie pchał, tylko to politycy podejmują przecież decyzje, nas wysyłają. My jesteśmy narzędziem w rękach polityków. W tej książce też jest rozdział ostatni dedykowany właśnie politykom, żeby mieli świadomość tego, co to znaczy jednostka specjalna i jak tę jednostkę specjalną wykorzystać. Piotr mógłby powiedzieć długo na temat Afganistanu, wyjazd do Afganistanu, pierwsza misja, ale taka z perspektywy czasu dziwna, niepotrzebna, tak, zadania nieprzystające dla jednostki specjalnej, ale to się na szczęście zmieniło. Także myślę, że odważna decyzja, bo jest szkoła falnicka, szkoła otwocka, tak? Część powie brawo, chłopaki, świetną robotę robicie, część powie nie, pomyłka, nieporozumienie, z tym musimy żyć, no. Taka jest prawda. Grom to jest już... Ja jeszcze bym tylko tutaj wtrącił się rolę misji, jaką teraz mamy i tę rolę misji, w którą weszliśmy całkowicie nieświadomie. Ja, będąc już na tym rynku cywilnym, po pierwszej książce zostałem kiedyś zaproszony do Poprawczaka, gdzie są naprawdę łobuzy i to niezłe. Pierwszy kontakt z nimi złapałem taki, że mówiłem im, że jestem lepszy od nich. Ja, jak lepszy od nich? Ja mówię, lepszy od was, bo mnie nie złapali.
A więc macie takie doświadczenia życiowe, że w przyszłości możecie być dobrymi żołnierzami jednostek specjalnych, tylko tą swoją energię, którą macie, musicie przekierować na dobrą ścieżkę. Skąd mają wziąć wiedzę? Mają cały czas czytać amerykańskie książki i bawić się i chcieć być Rambo Commando? Czy mogą zacząć mieć ci ludzie marzenie dzięki temu, co teraz robimy w cywilu, by zacząć programować się, że chce być polskim bohaterem? Może nie każdy z nich, albo wielu z nich nie dostanie się do jednostek specjalnych, ale jak po tygodniu czasu dostajesz od dyrektora Poprawczaka telefon i pan dyrektor mówi: Nawal, zrobisz coś niesamowitego. Te chłopaki same od siebie posprzątały pomieszczenie w piwnicy, poprosili, żeby im kupić sztangę, talerze i zaczynają ćwiczyć i robić pompki, a 2 rzuciło fajki, to mnie nie trzeba przekonywać, że robimy dobrą robotę w tej popkulturze, pokazując, że my jesteśmy osiągalni, osiągalnia jest jednostka i jest cel. To, o czym mówisz, jest bardzo ważne, ale to wykracza poza książki, poza spotkania, tak jak powiedziałeś, chociażby w Poprawczaku, ale wy także jesteście bohaterami gry komputerowej. No, myślę, że tutaj Nawal oddam głos, bo tu brałeś w tym udział, to jest tak. Następny twój pomysł? Akurat nie jest to mój pomysł. Tutaj naprawdę ukłon do Piotra, który był wcześniej dowódcą jednostki wcześniej i myślę, że to, co się wydarzyło, to nie było wyreżyserowane, a nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jaki duży odbiór na świecie będzie pokazanie żołnierza w jednej z gier komputerowych, bo nagle, gdy w Polsce jesteśmy rozpoznawalni, rozpoznają nas nasi koledzy, sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych, to gra pokazała symbol Polski walczącej, pokazała znak cichociemnych i nagle lądujesz w Chile, w Santiago i na lotnisku wita cię ekipa ubrana w polskie mundury z polską flagą, ale myślę, że o tym jeszcze powiemy. Tak, to była niesamowita przygoda. Akurat byłem dowódcą tej jednostki, kiedy firma Electronic Arts zwróciła się do nas z prośbą o wykorzystanie wizerunku żołnierza gromu. Ja nie miałem tutaj żadnych zahamowań, powiedziałem jak najbardziej, bo uważam, że gry komputerowe są w tej chwili najbardziej popularne i sięgają w milionach do młodzieży, jeżeli chodzi na przykład o budowę wizerunku swojego czy firmy. Więc wykorzystanie operatora gromu w grze Medal of Honor było dla nas naprawdę wielkim wyzwaniem, a przede wszystkim to był ukłon amerykańskich komandosów Navy Seals w naszą stronę, bo to oni z nami wykonywali operacje bojowe na Zatoce Perskiej czy w Bagdadzie. Oni potem przeszli do cywila, do nich się firmy amerykańskie zwróciły: robimy coś o was, a oni: a czemu nie o Polakach? Bo z nimi tam wykonywaliśmy niesamowite operacje. I to była ogromna przyjemność. Nawal tutaj wspomniał właśnie o Polsce walczącej, bo ona figuruje na ramieniu, na kieszeni operatora gromu tam. I mieliśmy dylemat z tym, czy można ten znak wykorzystać, czy on może iść w świat. Rozmawiałem z dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego, ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, aby zgodzili się na wykorzystanie tego znaku, zgodzili się z wielką chęcią, bo uważali, że dzięki tej grze ten znak pójdzie w świat, dotrze do milionów graczy i poznają historię Polski. Ale takie czasy mamy, że jest absolutnie najlepsza platforma chyba, jeżeli chodzi o edukację, abstrahując od złych głosów, że strzelanki nie do końca może dobrze wpływają na charakter dzieci. Ja ci osobiście, Bisu, dziękuję, że w tym, nie wiem, 2012-2013, tak, było Medal of Honor. Że nie powiedziałeś nie, bo ja grałem zajarany. Absolutnie jestem graczem, nie wyrosłem z tego nigdy. I to jest ciekawe, tak mogę powiedzieć, że aktualnie w Call of Duty Warzone też została dodana postać żołnierza jednostki Gromem. Może nie do końca tak dobrze odzorowany jak wcześniej w Medal of Honor, ale też pokazuje potęgę troszeczkę i siłę graczy, bo ponad kilkadziesiąt tysięcy głosów było i maili wysłanych do twórców Call of Duty, aby ta postać się po prostu pojawiła. Także cały czas jesteście w popkulturze. Jeżeli chodzi o I to popkulturę... nie tylko tej polskiej. Tak. Jeżeli chodzi o popkulturę, jeżeli chodzi o pasję, jeżeli chodzi o zainteresowanie, to czas porozmawiać z tymi, którzy poświęcają naprawdę sporo swojego czasu, życia i pieniędzy, aby... I szybciutko idę. Bisu, zabiorę ci mikrofon. Aby, no właśnie, panowie, rekonstruktorzy ze Szczecina, którzy towarzyszą nam od wczoraj. Skąd pomysł, aby złapać taką życiową zajawkę i być żołnierzem gromu? No to tak podobnie jak u panów tutaj zaczęło się gdzieś we wczesnych latach, już młodzieńczych.
No i fascynacja ogólnie wojskowością, a że grom jest taką najwyższym poziomem tutaj u nas w kraju, także nie pozostało nic innego, jak tylko i wyłącznie fascynować się tutaj kolegami. A u ciebie skąd w takim razie pasja do tego? Samo co u kolegi. My się znamy już kupę lat od dzieciaka. Wcześniej zajmowaliśmy się też rekonstrukcją tak jednostek zagranicznych, no ale postanowiliśmy zająć się naszą jednostką. Czyli rozumiem, że to jest stricte podporządkowane już tylko i wyłącznie jednostce GROM od tych etapów, kiedy jednostka została formowana, po czasy współczesne. Dokładnie, tutaj po nas widać przekrój praktycznie 20-25 lat, jak ten sprzęt ewoluował. Tutaj nieskromnie powiem, że jesteśmy jednymi z nielicznych ludzi, którzy robią wczesny grom, ponieważ ekstremalnie ciężko jest dostać wyposażenie, które używał grom, bo było to tak bardzo elitarne wtedy, że Delta i grom używali jednego sprzętu i nigdzie tego nie było, także ekstremalnie ciężko jest znaleźć ten sprzęt. Właśnie chciałem zapytać, skąd wy bierzecie te wszystkie militaria, aby odzorować to tak perfekcyjnie? Czy jest jakaś współpraca między rekonstruktorami a Tak. jednostką GROM? Znaczy znamy się, czasami chłopaki nam pomogą w zdobyciu czegoś. Jakieś tam prywatne rzeczy kupowali, nieraz nam w prezencie dają. Też jest takie środowisko zamknięte, można powiedzieć, rekonstruktorów. Między sobą się wymieniamy, kupujemy jeden od drugiego. No i szukamy po aukcjach czasami. I zagraniczne w Polsce. A ile czasu zajmuje, nie chcę powiedzieć zabawa, a pasja bycia żołnierzem GROM? Znaczy, oprócz tego, że się przebieramy, no to także każdy z nas ma jakieś życie prywatne, osobiste, tym wśród nas są również żołnierze zawodowi. Każdy ma jakieś hobby, jestem na przykład strzelcem sportowym, także cały czas rozwijamy się jakoś w tym kierunku. A ile czasu? Praktycznie cały czas, każdą wolną chwilę poświęcamy na, czy nawet treningi strzeleckie, siłowe. Także nie tylko przebieramy się, ale też próbujemy troszeczkę przynajmniej dorównać. Wspomniałeś o tym, że też są wśród was żołnierze. Ilu z was ma, to ja zapytam może ciebie, ilu z was ma przeszkolenie bojowe i było w wojsku, a nie tam w książeczce kategoria D? Jeszcze jak była zasadnicza służba obowiązkowa? 3 osoby się znajdą. 3 osoby się znajdą. A Grupie. potrzebne jest do tego jakieś doświadczenie militarne, czy raczej to przychodzi samo z siebie? No tu akurat są ludzie, którzy robią, jeśli już coś robią, to robią na poważnie, także przebrać może się każdy, a jakby troszeczkę wyżej ten poziom podnieść, to trzeba charakteru też. Wspomniałeś o tym, że kupujecie bardzo często od zagranicznych gości, zagranicznych rekonstruktorów sprzęty. Jak wielka grupa fascynatów jest to? Czy, nie wiem, wyjeżdżacie na jakieś zloty, spotykacie się, wymieniacie doświadczeniami? Czy na zloty jeździmy, raczej tu krajowe, za granicą jest ciężko się spotkać, ale mamy kontakty z chłopakami z Chile, z Japonii, z Hiszpanii. Takie są znane grupy, no i mamy kontakt, znamy się. To jest naprawdę niewiarygodne, to co wy reprezentujecie i też, tak jak wspomniałeś, od Chile przez Japonię, Wielką Brytanię, rekonstruktorzy jednostki GROM są wszędzie i myślę, że warto zobaczyć, jak oni prezentują się w tej swojej pasji.
No, niesamowita historia, jak się na to patrzy. Wodzu, jak wy osobiście do tego podchodzicie? Co czujecie, widząc, że ludzie z wielu zakątków świata, z Chile, z Łotwy, z Wielkiej Brytanii, która ma przecież swój SAS, dla nich to właśnie wy jesteście idolami i to właśnie w wasze role chcą się wcielać. Niesamowite, bardzo miłe, bardzo przyjemne. Fajnie, że mamy naśladowców, także to jest duma. No to są też pasjonaci, prawie jak my, wykonali pierwszy krok w tą stronę. To jest, myślę, że dobry moment, żeby zrobić drugi krok. No już są z nami blisko, w kontakcie, znają realia jednostki, znają nas. Powinno im być dużo łatwiej spróbować jednak nie rekonstruktorzy, ale poczuć się takim pełnoprawnym żołnierzem. Także młodzi, no wszystko przed nimi. Ja trzymam kciuki, panowie, następny krok. Też pozdrawiam taką grupę z Łodzi, B3, bo są też pasjonaci. To nie są jedyni, także mamy fanów w wielu miejscach. To na pewno napawa optymizmem. Miło, przyjemnie. Nawala, ty kojarzysz jakiś przypadek rekonstruktora, który przeszedł selekcję i został żołnierzem? No taki Znam. prawdziwy mundur, prawdziwy? Znam, 2 tygodnie temu odwiedził mnie chłopak, który przedstawił się, że jest z jednostki, że jest z zespołu bojowego i chciał ode mnie autograf na książce i no, pewnie się z nim spotkałem i kurczę, i to jest takie, wiesz, ciarki człowiek ma, że spotyka młodego chłopaka, który przyjechał do mnie pod bogi i mówi: Nawal, przyszedłem do jednostki, bo przeczytałem twoją książkę. Poszedłem na selekcję, przyszedłem na kurs podstawowy i jestem na zespole bojowym. A patrząc na ten film o rekonstruktorach, to też można mieć ciarki, bo patrzysz i się pytasz w tym momencie, gdzie jest Grom, a inaczej może, nie gdzie jest Grom. Gdzie jest Rambo, gdzie jest Komando? Oni już go nie chcą. Oni chcą teraz nowoczesnych, nas, wojowników i to już wszystkich po kolei, bo grupy rekonstrukcyjne, które przebierają się w stroje Navy Seals, Delta Force, SAS i mamy Grom, który na tych spotkaniach i grupach rekonstrukcyjnych jest na równi reprezentowany z tymi innymi jednostkami światowymi. Myślę, że na to pytanie, jak Grom dotarł do Chile, odpowie nam jeden z rekonstruktorów właśnie z tego kraju. Udało się naszemu reporterowi z nim porozmawiać. The first time I heard about Grom was in 2015. Pierwszy raz o Gromie usłyszałem w 2015 roku. Szukałem informacji na temat kamuflażu. Dowiedziałem się, że komandosi taki używają. Dlatego też zacząłem zbierać informacje na temat sił specjalnych w Polsce i wtedy dowiedziałem się o Gromie. And then I learned about Grom. Mostly because Wybrałem Grom głównie dlatego, że wszyscy wybierają lepiej znane siły specjalne, Navy Seals, SAS. Ja chciałem zrobić coś innego. Najpierw szukałem różnorodności, ale potem zacząłem coraz więcej dowiadywać się o Gromie i przekonałem się, że to będzie wartościowy projekt. Naprawdę zacząłem wierzyć w tę jednostkę i jej dziedzictwo. convinced that it was a worthy project. I really believe in the unit and the legacy it has. I would rather say Na początku to był mój pomysł, ale kiedy koledzy z drużyny zobaczyli, co znalazłem, pokazałem im zdjęcia i wideo i porozmawialiśmy o jednostce, to była już szybka droga do tego, aby ich przekonać. Bardzo im się spodobało to, co im pokazałem. having them convinced. They really liked what I showed them. Na początku inni byli trochę zdziwieni. Niewiele wiedzieli o tej jednostce. Wtedy rekonstrukcje nie były tak popularne, ale od tego czasu to się rozwinęło i wiele innych drużyn zaczyna robić to samo. Teams are doing reenactment actually. Mainly we use the Heckler & Koch 416. Jeśli chodzi o broń, głównie używamy Heckler Koch 416, także pistoletów maszynowych takich jak MP5, karabinów maszynowych M249, a także karabinów snajperskich. And also sniper rifles. So Staramy się uzbierać jak najwięcej broni, jakiej używa jednostka, także pistolety, USP i Glock 17. pistols too, the USP and the Glock 17. I'm just Ja najbardziej lubię HK416, używam go od długiego czasu, wiele różnych jego wersji i naprawdę go lubię. it depends when we Jeśli trenujemy jako drużyna, robimy różne ćwiczenia w grupach 2, 3, 4 osobowych. Staramy się zmienić to, że każdy nie walczy tylko dla siebie, ale pracujemy jako zespół i długi przebieg robi różnicę. everybody plays by themselves. We train working as a team. And in the long run, it has made a difference. Mainly for fun. In Chile, Robimy to dla przyjemności, dla zabawy. Nie mamy w Chile tradycji grup paramilitarnych, tak jak w Polsce. Wiem, że tam są militarne treningi dla cywilów. Tutaj to nie jest tak popularne, więc robimy to dla przyjemności.
I love Poland. Actually, I planned to Kocham Polskę, planowałem być tam w maju. Niestety przez sytuację z koronawirusem nie było to możliwe, ale kocham Polskę. Miałem szansę być tam przez 3-4 tygodnie. Objechałem cały kraj. Na pewno chcę tam ponownie wrócić. To wspaniałe doświadczenie i dowiedziałem się o wiele więcej niż do tej pory It's a wiedziałem. great experience, and I learned so much more than I already had. I have met retired members. Poznałem byłych członków Gromu. Poznałem Nawala, Starego, Szagiego. To niezwykle skromni i przyjacielscy ludzie. Po poznaniu ich czuję się znacznie bardziej związany z tym projektem. To niesamowici ludzie. They are incredible people. Bisu, a ty co czujesz, słysząc to, widząc to wszystko? I czy jesteś świadomy, że w dużej mierze ta właśnie decyzja o tym, aby jednostka Grom zagościła w grze komputerowej, twoja decyzja między innymi, no, sprawiła, że no, zainspirowaliście, no, to pokazujemy w materiałach, cały świat do jednostki Grom. No, czuję dumę. Jestem dumny z tego, że ludzie właśnie w tylu krajach, nie zdawałem sobie sprawy, że aż w tylu, bo gdy odchodziłem z jednostki, znam co najmniej 3 grupy rekonstrukcyjne z Chile, z Japonii i z Hiszpanii. Utrzymuję z nimi kontakt. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy, że aż tyle jest tych grup rekonstrukcyjnych, czyli gdzieś ta marka Gromu dociera, robimy dobrą robotę, ludzie chcą nas naśladować. Myślę, że tutaj w kraju nie tylko będą nas chcieli naśladować, ale to, o czym Nawal wspomniał, będą chcieli wstępować do tej jednostki. A macie... Ola? No. Nie, ja chciałem zapytać przy okazji gier komputerowych, pójdę dalej troszeczkę w szeroko rozumiany show biznes. Ile, panowie, jest prawdy, Nawal, do ciebie pytanie, w filmach, takich jak Rambo, który już tu został wspomniany 200 razy? Ja po prostu lubię ten film, ale... Ja też jestem wielkim fanem. Oczywiście, że tak, dlatego jak podkreślam tego Rambo, bo ja się, wiesz, na nim wychowałem, a przed Rambo był czteropancerny pies Hans Kloss, także nie miało moje pokolenie, nasze pokolenie możliwości posiadania bohatera, polskiego bohatera. No wiesz, mamy Zawiszę, mamy średniowiecznych bohaterów, z których jesteśmy dumni, ale dzisiaj dowiedzieliśmy się tego, że to cieszy, bardzo cieszy, że nie tylko nasi młodsi koledzy i Polacy, nasi obywatele naszego kraju chcą być gromowcami, ale że to robi świat. Świat robi to także Hiszpania. Ja myślę, że akurat Hiszpanie filmu o 4 pancernych i psie mogą nie kojarzyć. Rambo z pewnością kojarzą i bardzo dobrze kojarzą Groma. Jesteśmy grupą rekonstrukcyjną z Gran Canaria na Wyspach Kanaryjskich. Od wielu lat braliśmy udział w różnych grach wojennych, ale w 2013 roku zdecydowaliśmy się wykonać krok naprzód. Chcieliśmy odtwarzać działania wojenne w sposób jeszcze bardziej realistyczny. Postanowiliśmy skompletować wyposażenie używane przez prawdziwe jednostki sił specjalnych. Musieliśmy wybrać jedną konkretną jednostkę, poznać jej historię, zebrać jak najwięcej szczegółowych informacji, zrozumieć jej symbolikę. Podczas naszych poszukiwań natrafiliśmy na historię Cichociemnych, która zainspirowała nas do wybrania jednostki Gromu. Nasze początki. Nasz podstawowy cel od początku był taki, żeby to, co robimy, robić na poważnie i robić dobrze. Po rozpoczęciu projektu w 2013 roku pierwsze lata poświęciliśmy na poznanie historii jednostki i kompletowanie jej wyposażenia. Pierwszy raz publicznie pokazaliśmy się 2 lata później. Od tamtego czasu staramy się udoskonalać każdy element naszej aktywności. Zależało nam, żeby dotrzeć do ludzi w Polsce związanych z Gromem. Od operatorów i byłych operatorów po miłośników wojskowości i branżowych dziennikarzy. Wiedza, którą się z nami podzielili, odegrała rolę nie do przecenienia w rozwoju naszego projektu. Bez 2 zdań. Dziś jesteśmy tym, kim jesteśmy właśnie dzięki nim. Od początku wiedzieliśmy, że nasz projekt to będzie wielkie wyzwanie. Ale teraz mogę, zachowując skromność i pokorę, powiedzieć, że nasza grupa jest znana w przeróżnych miejscach na świecie. I wśród żołnierzy, i wśród ludzi zainteresowanych wojskowością. Wywiad dla Polski Zbrojnej. W pierwszych latach działalności rozpoczęliśmy współpracę z gazetą Polska Zbrojna. Redakcja przeprowadziła z nami wywiad o naszym projekcie. Rozmowa ukazała się w wydaniu zarówno drukowanym, jak i cyfrowym. Rok później założyliśmy stronę na Facebooku, dzięki której nawiązaliśmy kontakty z wieloma ludźmi związanymi z Gromem. Żołnierzami, byłymi żołnierzami, dziennikarzami piszącymi o wojsku. Nasza podróż do Polski.
W pewnym momencie doszliśmy do przekonania, że koniecznie musimy odwiedzić Polskę, żeby poznać i kraj, którego jednostkę specjalną odtwarzamy, i samą jednostkę. Szukaliśmy informacji na temat wydarzeń, na których moglibyśmy spotkać ludzi związanych z gromem. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na przyjazd do Polski w dniach od 13 do 20 sierpnia 2017 roku. Dzięki temu mogliśmy uczestniczyć w obchodach Dnia Wojska Polskiego. To było niewiarygodne doświadczenie pod każdym względem. Mieliśmy okazję poznać Polskę, spotkać osobiście operatorów gromu, zobaczyć na własne oczy sprzęt, z którego korzystają. Chcieliśmy przyjechać ponownie właśnie teraz na jubileusz 30-lecia gromu, ale przez pandemię koronawirusa okazało się to niemożliwe. Co robimy? Obecnie skupiamy się na bardzo wielu aktywnościach. Organizujemy treningi taktyki wojskowej, ćwiczenia z orientacji w terenie i topografii. Uczestniczymy w rekonstrukcjach w pełnym rynsztunku gromu. Bierzemy udział w targach i imprezach militarnych, na których przybliżamy grom, tłumaczymy jego symbolikę, opowiadamy historie cichociemnych. Publikujemy artykuły, przygotowujemy materiały wideo dokumentujące naszą działalność. No i nieustająco się dokształcamy. Pogłębiamy naszą wiedzę o jednostce grom, korzystając ze wszelkich dostępnych książek, zdjęć, filmów. To właśnie oni, weterani gromu, byli inspiracją między innymi dla hiszpańskich rekonstruktorów, ale także tych z całego świata. Dołączyli do nas rotmistrz Witam Państwa. i wicher. Witam. To są emerytowani gromowcy. Myślę, że tak mogę was określić, ale tak nie do końca, bo wy cały czas coś robicie, cały czas działacie. No to wicher, pytanie do ciebie. Co robi gromowiec na emeryturze? Dużo rzeczy. Pracuje, szkoli innych, czasami sam siebie szkoli. Nie sądziłem, że w 18 lat mojej emerytury będę pracował w tylu różnych miejscach na świecie i w kraju. Rotmistrzu, czy dla ciebie także ta emerytura nie oznacza siedzenia, załóżmy, na leżaku w ogródku? Nie da się siedzieć, człowiek cały czas działa, jest aktywny i ja mówię, najważniejszą rzeczą, żeby robić coś i z tego się dobrze bawić. I myślę, że takie nasze życie teraz jest. Jest to zabawa i przyjemność wykonywania działań. Wy się bawicie, dużo przyjemności, ale też dużo aktywności związanych z kultywowaniem tradycji jednostki grom i tych wartości, które dla każdego żołnierza Armii Polskiej są ważne, jak często wspominany honor ojczyzna, nawal. Z czego to wynika, że kończy się służba, ale wy tak naprawdę dalej na tej służbie jesteście? Ja pamiętam moją kiedyś taką dosyć długą rozmowę z Drago, który proponował mi wytłumaczyć, na czym polega second career. Bo ja mówię, Tomek, ja się dostałem do gromu, to całe moje życie było do tego podporządkowane, tej pracy. Ja nie wyobrażam sobie innego życia. Grom to jest to, co chciałem robić i koniec, kropka. A on mówi, Paweł, musisz na to popatrzeć całkowicie inaczej. Grom jest i praca, służba jest czymś wielkim, wspaniałym, ale szykuj się cały czas, że kiedyś opuścisz swoją jednostkę i będziesz musiał zrobić second career. Ja tego całkowicie nie zrozumiałem, ale później patrzysz, że robota się kończy, wychodzisz za tą bramę i nagle patrzysz, ta jednostka mi tyle dała, że ja mam tyle pomysłów, że tak jak pytaliście przed chwilą wichra, 18 lat emerytury i ten facet się dalej nie nudzi. Pracuje na świecie, dalej się szkoli, więc to nam dała też jednostka, że my po opuszczeniu jej jesteśmy dalej chętni do tego, by dalej działać. Czy możliwe jest, bo to też można znaleźć taką analogię do życia wyczynowego sportowca, który trenuje, nagle jest stop i ten sportowiec nie umie się zatrzymać. Czy tak samo było w waszym przypadku, że to jest niemożliwe, żeby któryś z was po prostu usiadł i trochę odpoczął? W moim przypadku tak było, bo po odejściu z jednostki przez miesiąc czasu nie wiedziałem, co mam zrobić. Jednostka otworzyła mi w jakiś sposób drzwi na świat i na inną pracę. I tam się też odnajdywałem bez większego problemu. Także to, co powiedziałem, tyle lat mógłbym siedzieć w domu, nic nie robić, ale jak już zaskoczyłem, to cały czas ta praca jest. Jak nie jedna, to druga. Zawsze się coś znajdzie. Rotmistrzu, w twoim przypadku? Ja na drugi dzień, jak odeszłem z jednostki, miałem już inną pracę, tylko stwierdziłem, że ile można pracować. Popracowałem parę miesięcy, pojechało się tu i tam. I trzeba tak samo troszeczkę w życiu jeszcze pożyć, jak to się mówi. Była możliwość też podzielenia się swoimi umiejętnościami. Do tej pory pracujemy, wspomagamy wojsko, gdzie tylko jest możliwość.
szkolimy młodzież, także naprawdę tą pracę trzeba tak samo łączyć z przyjemnością. To nie może być tylko kierat i cały czas zarabianie pieniędzy, bo to nie jest najważniejsze dla mnie w życiu. A wy czuliście się kiedyś, tak? Wicher, do ciebie pytanie, że służąc w jednostce GROM jest to taka wasza praca, że trzeba przyjść, wiesz, odbić kartę, posiedzieć 8 godzin, wyjście. Było taka, nie wiem, na przestrzeni tych lat kariery rutyna? Nie, w poprzedniej jednostce tak, ale jak przyszedłem do GROM-u, to była po prostu przyjemność. To było moje hobby, pasja i powiem tak, myślałem, że będę tam do końca, zgaszę światło. Zresztą koledzy tak się śmiali, że ja zgaszę światło w tej jednostce, ale wyszło jak wyszło. Nie żałuję tych lat. Mogę tylko żałować, że dzisiaj jak widzę na ten kosmiczny sprzęt, Gwiezdne Wojny, to że mnie to ominęło. Ale jest fajnie, bo chłopaki są, następcy przychodzą i też tą jednostkę cały czas rozbudowują, szkolą się i trzymają ten najwyższy poziom. Ja nawiążę do tego, co mówił Juras, do tej tradycji i do tej pamięci o historii, ale też do pamięci o poległych kolegach. Ty jesteś inicjatorem Rajdu Pamięci Żołnierzy GROM. Co to jest za inicjatywa? W tym roku odbyła się 12. edycja. Ja tam byłam, widziałam, ale chciałabym, żebyś ty powiedział skąd i dlaczego i kiedy narodziła się ta idea. Znaczy idea narodziła się dużo wcześniej, zanim pierwszy raz pojechaliśmy, bo pierwszy raz pojechaliśmy w 2009 roku, ale pomysł był wcześniej. Ale ponieważ muszą nastąpić jakieś sprzyjające okoliczności, nie było motocykla, byłem trochę, jak to się mówi, zarobiony, ale się to pojawiło gdzieś. Koleżanka ze Straży Granicznej jest tak, ja to nazywam matką tego rajdu, bo gdybym jej nie sprzedał tego tematu, to nie wiem, czy by to ruszyło wtedy, bo nie miałem kolegów, którzy, znaczy źle powiedziałem, miałem kolegów, ale oni nie mieli motocykli. Może wytłumaczymy też, o co chodzi, tak? Bo to nie jest taki rajd, że wy po prostu wsiadacie na motocykle i jedziecie byle gdzie. To nie o to chodzi. My jedziemy po naszych kolegach, którzy zginęli tragicznie w jednostce, nie tylko na wojnie, w czasie ćwiczeń, ale w różnych takich innych okolicznościach. I jedziemy 6 dni, odwiedzamy 24 albo 6 grobów. Po drodze też odwiedzamy jakieś tam Miejsca pamięci narodowej, żeby też się w jakiś sposób edukować, ale głównie jedziemy po naszych kolegach, którym się nie udało. Tak naprawdę my mieliśmy trochę więcej szczęścia, im tego szczęścia trochę zabrakło. Ale żeby nie zapomnieć o tych ludziach, bo pokolenia się zmieniają w jednostce, więc młodzi jadą z nami, uczą się tej historii, tych, których oni nie znali, a przy okazji my się uczymy tych, których my nie znaliśmy, bo ja też wszystkich nie znałem, bo człowiek odszedł tam te 18 lat temu, więc myślę, że będziemy jeździć dotąd, dopóki będziemy mogli. To ja zapytam w takim razie o ten album, który leży przed tobą, abyśmy mogli już go rozszyfrować. Nie jest to album, jest to kronika. Jest to kronika rajdu. Kronika jest napisana, ja ją piszę, prowadzę, jest napisana z opóźnieniem. Tutaj Wiesław ma takie powiedzenie ze swojego kursu podstawowego, bo to Amerykanin. Larry Friedman, tak, który był naszym instruktorem, powiedział, że najkrótszy ołówek jest dłuższy o najdłuższej pamięci. Czy I dlatego możemy to podnieść prowadzę. tę kronikę? Możesz ją Tak, mogę zaprezentować? podnieść. Tutaj mamy do kamery. Tak, Oczywiście. A która mnie bierze? Niech widzowie zobaczą. Tutaj, tak jak powiedziałem, jest koleżanka matką ze Straży Granicznej tego rajdu. Tutaj te wszystkie rysunki też kolega mi namalował. I reszta jest tutaj trasa, miejsca pochówków. I jedziemy, jak to się mówi, 6 dni. Cały dzień tak naprawdę jedziemy. Nie będę tu dalej pokazywał. Wszystko jest tu opisane. Jeżeli kiedyś komuś to wpadnie w ręce przy okazji, będzie mógł sobie to obejrzeć. Niech najlepiej założy rękawiczki na początek. Tak, ja zawsze proszę, żeby przy tym nie siedzieć ze szklanką nawet wody. Ja w pełni rozumiem. Też taki jestem. Miałam ten zaszczyt, powiem, uczestniczyć w kawałku 12 rajdu razem z panami. Także proszę zobaczyć, jak wygląda właśnie taki rajd pamięci żołnierzy GROM-u. Tu akurat konkretnie 12 edycja.
Wiele osób często mówi o pamięci, a my ją po prostu robimy. W tym roku mamy 2144 km do pokonania i objeżdżamy całą Polskę praktycznie dookoła, zaglądając na groby wszystkich kolegów. W tej chwili mamy już, jakbyśmy powiedzieli, ponad 30 grobów, nie? Jest ludzi, których trzeba odwiedzić. A fajna rzecz, bo mówię, zaczynaliśmy od 5-6 motocykli, a teraz jest nas, mówię, tam 40 parę motocykli, także to jest taka naprawdę ewolucja. Tu jedzie taki też przegląd wszystkich lat firmy. My się uczymy historii tej, której my nie znamy, bo już nas nie ma w jednostce, a oni często poznają historię tych najstarszych kolegów i koleżanki, których też już nie ma. Z kroniki wiem, kiedy Thunder Independent dołączył się do rajdu, bo rajd jest starszy od grupy. Grupę założyli koledzy z firmy. No i tak właśnie oni byli takim też zastrzykiem dla rajdu. Ta kamizelka jest dedykowana dla ludzi, którzy chcą być, to są ludzie z naszej jednostki, którzy chcą jeździć na motocyklu i razem z nami, przejadą rajd i zostaną przez nas zaakceptowani. Trzeba być po prostu takim, jaki się jest, nie? Jeżeli nam się dana osoba podoba, no to w takim wypadku no nie ma żadnego problemu, żeby można do nas dołączyć, nie? U nas nie ma doboru motocykli. Każdy, kto na czym chce, na tym jedzie. I nieważne, czy ma piękny, wypasiony motocykl, czy troszkę gorszy, i tak się z niego śmiejemy zawsze. Dlaczego tu jesteśmy? Dlatego, że nikt tego nie wymyślił, tylko to wyszło z potrzeby takiej fizycznej naszej. Żeby nie tracić kontaktu, zobaczyć, czy tam ktoś zaświecił świeczkę, czy grób jest odpowiednio zrobiony. Wiele grobów odnowiliśmy, było paru kolegów zapomnianych, tak? Rodziny przychodzą, jest wspominanie na wesołych chwil. Prawda jest, że nie można się cały czas tylko, sypać sobie głowy popiołem, tylko trzeba wspominać ludzi na wesoło, mówić to, co oni robili, jacy byli, a nie każdy z nas był święty, co by nie powiedzieć. Więc wspominamy wszystko to, co jest i dobre, i złe. Każdy ma swoją historię z tych ludzi, których już nie ma. Więc trzeba ich po prostu wspominać takimi, jakimi byli, nie? Dla rodzin żołnierzy, którzy odeszli, jest to ważne, że koledzy, z którymi służyli, pamiętają o nich, pamiętają o ich rodzinach, a powtarzamy już tą sentencję, że człowiek żyje tak długo, jak ludzie o nim pamiętają. Widzimy zdjęcie pewnego chłopca, rotmistrzu. Jakbyś mógł powiedzieć, co to za chłopiec? Jednego z żołnierzy, który poległ, można tak, zginął w czasie treningu. Prawda jest taka, że dla rodzin jest to bardzo ważna sprawa, że my przyjeżdżamy tam, spotykamy się z matkami, żonami, dziećmi tych żołnierzy, którzy z nami służyli. I potem te dzieciaki naprawdę przeżywają to i on też tak chce jak my jeździć na motocyklu i tutaj zrobił ten przygodowy motocykl taki, żeby pokazać, że on łączy się razem z nami. Naprawdę rzecz wielka. Dostaje od nas jakąś tam plakietkę, dostaje jakieś emblematy. Te dzieciaki naprawdę lgną do tego, lgną do tej pamięci, że ktoś o ich tacie pamięta jeszcze, że możemy go wspominać i w tym gronie, no tutaj między kolegami wspominać. Jedna z żon to bardzo ładnie określiła, pozdrowienia dla Sylwii, że ona mówi, że ona odlicza w tym momencie rok od rajdu do rajdu. Że nie ma dla niej nowego roku, tylko jesteśmy tak naprawdę my na motocyklach. Wichrze, a dla was jak to jest ważne, ten rajd i ta grupa Thunder Independent? Trudne pytanie znowu. No jest to ważne, bo tak jak już tu koledzy powiedzieli, człowiek żyje tak długo, było to powiedziane, dopóki o nim się pamięta. No cóż więcej mogę dodać. No. Ale dla nas też to jest bardzo ważne, bo my lubimy przebywać w swoim środowisku, w swoim towarzystwie, a więc poza tą całą pamięcią, która jest najważniejsza, to jednak przychodzisz z powrotem do swoich idoli. Już tu wcześniej powiedziałam, że nie Rambo, nie Komando, a Wicher, że Wiesiek, który był moim instruktorem, był komendantem czy prowadzącym selekcję. Gdy patrzyłeś na tych mężczyzn
byłeś małym, niedoświadczonym chłopcem i byli dla ciebie idolami, a teraz są twoimi kumplami, z którymi przebywasz przez 6 dni, dobrze się bawisz w ich towarzystwie, dalej korzystasz z ich wiedzy. I każdy z was może wtedy zdradzić swoje tajemnice. Jest taka tajemnica Nawala, o której myślę, że już teraz możemy opowiedzieć. Zapraszam na środek. Mówiliśmy o tym, że grą w popkulturze to gry komputerowe, to książki, których Nawal pisze całe mnóstwo i są przeciekawe. Ja powiem szczerze, że czytam i jestem pod dużym wrażeniem. To filmy i przede wszystkim też dla ciebie chyba muzyka, bo to jest czas, aby zaprosić może do nas Fixa, abyście tutaj nas troszeczkę, panowie, wprowadzili w klimat, który za chwilkę nas czeka, bo wy zrobiliście, napisaliście, zagraliście muzykę o formowaniu jednostki GROM, chłopaki z Marsa. Coś więcej, panowie, o tym projekcie? Znaczy, no, to jest banalna sprawa. Zadzwonił do mnie, powiedział, że ma dwie propozycje dla mnie. Albo napiszę dobrą muzykę, albo dostanę bęcki. No i motywacja była silna, więc już wieczorem dostał refren. To jest fajna rzecz i pokazuje też cykl naszego szkolenia, bo trudne czasy pandemii spowodowały, że człowiek jednak nie siedzi na kanapie i się nie nudzi, tylko zaczyna myśleć, co zrobić więcej. Tutaj pozdrowienia dla mojej szwagierki, bo tylko rzuciła pomysł, że Paweł, ty piszesz książki, a może byś napisał piosenkę. Wiesz, czasami takie naśmiewanie się i wracasz do domu, jedziesz samochodem z córką, zaczynasz dyktować tekst i zaczynasz myśleć, kto może do tego napisać muzykę. No, Grzesiek jest tym fantastycznym muzykiem, człowiekiem, że on podczas naszego biegowego GROM Challenge, który odbywa się w Czerwonym Borze, gra tą muzyką, taką ciężką muzyką, zachęcającą do tego wysiłku, więc miałem tą przyjemność, że te moje ziarno naprawdę trafiło na talent i na dobry grunt i powstał ten utwór muzyczny, którego covery lecą w trakcie całych tych 8 godzin. Dosyć chyba gadania o tym utworze, po prostu go posłuchajmy. Dowódca szturmu do sekcji Alfa. Gotowość, odbiór. Tu dowódca sekcji Alfa. Gotów. Odbiór. Naprzód. Czekasz na cel, to on, nie ty. Sekcja już przed wejściem, to ostatnia chwila. Eksplozja rozrywa drzwi. Pierwszy jest w środku, za nim drużyna. Sekcja w komplecie, więc on nie my. Głośny huk, to się zaczyna szturm, jak z niebios bogów gniewnych grom uderzył. Głośny huk, to się zaczyna szturm, jak z niebios bogów gniewnych grom uderzył. Błysk, huk, piekielna siła, cel pada, cały we krwi, śmiertelny cios.
I tym mocnym akcentem niestety nasze spotkanie Grom Tworzymy Historię dobiega końca. Osobiście bardzo żałuję, ale zanim pożegnamy się wszyscy, wielki szacunek, tak ode mnie naprawdę bardzo prywatnie dla was wszystkich za to, co robicie i miejmy nadzieję, że te tradycje jednostki Grom będą dalej kultywowane. Proszę Państwa, to są właśnie ci ludzie, którzy tworzyli 30-letnią historię jednostki wojskowej Grom. Tej jednostki wojskowej, która cieszy się renomą na całym świecie. To była dla nas wielka przyjemność i zaszczyt móc uczestniczyć w 30-leciu święcie weteranów Gromu. To dla nas ogromny zaszczyt, że także pojawił się tutaj ten, bez którego tej jednostki by nie było. I Panie generale Gromosławie Czempiński, chciałabym poprosić właśnie pana, żeby to pan wygłosił to ostatnie słowo na zakończenie 30-lecia jednostki wojskowej Grom. Tak, no wszyscy pamiętamy o tym, że tworzył tą jednostkę od początku, od samej idei, aż po jej realny kształt generał Sławomir Pertylicki. Chciałbym tutaj tylko przypomnieć słowa, które myśmy razem usłyszeli, będąc w Waszyngtonie, gdy CIA zdecydowało się maksymalnie pomóc logistycznie, finansowo i sprzętowo jednostkę, gdy powiedzieli na koniec: dostaniecie od nas wszystko, co chcecie, a nawet więcej. Jedna rzecz, nie zmarnujcie tego. Patrząc na was wszystkich dzisiaj, nie mam wątpliwości, że nie zostało to zmarnowane. Sławek cały czas martwił się tym, czy jak wcześniej, czy później nas zabraknie, czy ta jednostka przetrwa. Ale tą jednostkę tworzyli ludzie wspaniale dobrani, którzy stworzyli legendę, która rozeszła się po całym świecie, a zarazem legendę, którą żyje kraj, szczególnie młodzi ludzie. I myślę w związku z tym, że tacy ludzie, którzy wyglądają na co dzień niby nieprzeciętnie, a zarazem przeciętnie, tworzą właśnie historię. Pamiętajmy o tym, szanujmy to, bo niewiele mamy tego typu produktów. Sławku, bardzo ci dziękujemy za to, co stworzyłeś. I życzę wam wszystkim wszystkiego najlepszego. Grom dzięki tym młodym, dzielnym ludziom, którzy stanowią jego siłę, moim zdaniem ma się bardzo dobrze, bo Grom jest wizytówką Polski i będzie dalej przynosił chwałę Polakom. Poszło! Dziękujemy. Brawo.